Siema, tu Wahacz. Nowa Toyota RAV4 już 6. generacji zadomawia się na rynku w Polsce. Sprawdźmy, co ten model aktualnie oferuje na przykładzie egzemplarza pokazującego, co może być w nim najlepszego, to znaczy w topowej wersji wyposażeniowej Executive, a także z hybrydą HEV z napędem na 4 koła. Przy słowie najlepszy wypada postawić gwiazdkę, ponieważ gama silnikowa RAV4 ulega powiększeniu. Wspominana przeze mnie zwykła hybryda oparta jest o silnik benzynowy 2,5 litra i faktycznie w jej przypadku testowany wariant to najlepsze, co można dostać, bo mamy napęd na 4 koła i moc 194 koni mechanicznych, podczas gdy w sprzedaży jest także przednionapędówka mająca 185 koni. Oferta testowanej Toyoty uzupełniona została jednak także o hybrydę plug-in, gdzie znowu mamy benzynę 2,5 litra, ale ze wsparciem układu elektrycznego generującą aż 309 koni mechanicznych i mającą mieć według katalogu około 120-130 km zasięgu tylko na prądzie. Wersja ta kosztuje jednak o 25 000 zł więcej od testowanej, więc nie dla każdego będzie to opłacalna opcja. Bez względu na silnik, RAV4 ma 460 cm długości i 185,5 cm szerokości, czyli są to dokładnie te same gabaryty co poprzedniej generacji. Zmianie uległ jednak wyraźnie design nadwozia samochodu. Ogólny, bardziej kanciasty pomysł na projekt pozostał po staremu, ale za sprawą detali czy przedniego pasa nowe RAV4 prezentuje się według mnie zdecydowanie ładniej i nowocześniej. Testowana wersja Executive ma 20-calowe felgi o zarezerwowanym dla niej wzorze, nie ingeruje za to w nadwozie. Chcąc mieć pakiet stylistyczny, trzeba zdecydować się na odmiany GR Sport. We wnętrzu także można mówić o ewolucji. Znowu mamy kanciaste kształty i jest ich moim zdaniem trochę więcej niż wcześniej, ale ogólny styl, taki trochę powiedzmy bardziej toporny, jakby pick-upowy, został zachowany. Przy czym nie traktuję tego jako wady, bo kabina jest spójna w tym podejściu i przyjemnie się moim zdaniem prezentuje. Na plus też wypada fakt, że Toyota nie kombinowała z układem elementów sterujących. O ile sam projekt wypada ok, to jako, że jednak nie mamy do czynienia z pick-upem, można by się spodziewać szlachetniejszych materiałów, a tutaj chociażby na podszybiu mamy przeciętnie wyglądający twardy plastik. Wrażenia poprawiają te wstawki, czy to na desce rozdzielczej, czy na drzwiach, miękkie i fajnie się prezentujące. Nie ma tutaj zbyt wiele fortepianowej czerni, to wypada zaliczyć na plus. Także wzorowe jest spasowanie, nawet ten wystający teraz ekran nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków, więc źle nie jest, no ale też mogłoby być lepiej. Tak jak wspominałem na wstępie filmu, gama silnikowa nowego RAV4 oparta jest o 2,5-litrowe benzyny i nie różni się w tym aspekcie względem tego, co można było dostać w poprzedniej generacji. Jednostki zostały jednak osłabione, ponieważ przednionapędowa hybryda generowała 218 koni, a teraz jest 185. Z kolei wariant 4x4 zamiast 222 ma 194 konie mechaniczne. Warto jeszcze wspomnieć, że napęd tylnej osi realizowany jest przez silnik elektryczny o mocy 54 koni mechanicznych, a z kolei bez względu na to przy zwykłej hybrydzie HEV wolno ssąca benzyna rozwija moc 143 koni. Dzięki zmianom konstrukcyjnym mniejsza moc według katalogu wcale nie oznacza tutaj gorszej dynamiki, bo czas przyspieszenia do 100 km/h zmalał w nowej generacji o 0,4 sekundy. Ja poprzednikiem z tym napędem nie miałem okazji jeździć dostatecznie długo, zatem swojego porównania nie dam, mogę za to pokazać, jak nowe RAV4 się rozpędza od 0 do setki. A tak jest od 90 do 140 km/h. Osiągi samochodu są w porządku. Nie ma co oczywiście spodziewać się sportowych wrażeń podczas przyspieszania, ale do normalnego podróżowania dynamika jest wystarczająca i również na drogach szybkiego ruchu bez problemów mogłem trzymać bezpieczne tempo. Układ hybrydowy RAV4 zapewnia sprawną reakcję na gaz, czuje się najpierw lekką wstępną elektryka, a później benzyna szybko wkręca się na obroty i auto dostaje właściwego kopa. Nie jest on jakiś bardzo punktowy, ponieważ układ hybrydowy w RAV4 oparty jest o bezstopniową przekładnię ECVT, w której obroty nie są bezpośrednio powiązane z prędkością i komputer takie dobiera, aby optymalnie generować energię, co skutkuje ogólną dużą płynnością jazdy bez żadnych szarpnięć. Mroczniejszą stroną takiej konstrukcji jest fakt, że podczas przyspieszania pojawia się monotonny dźwięk, gdy benzyna jest trzymana na stałych, podwyższonych obrotach.
Na szczęście, jeżdżąc normalnie, nie miałem potrzeby częstego ostrego przyspieszania, które uwypukla tę cechę, no i też czterocylindrowa benzyna brzmi neutralnie, ale fakt zostaje, że zachowanie silnika nie każdemu przypadnie do gustu i warto zwrócić na to uwagę podczas ewentualnej jazdy próbnej. Takie zachowanie hybrydy procentuje jednak w kwestii ekonomiczności jazdy. Oprogramowanie jest w ten sposób pomyślane, aby często wygaszać i wybudzać benzynę bez wyraźnych etapów podładowywania akumulatorów i później jazdy w trybie elektrycznym. W RAV4 można rozsądnie przyspieszać tylko na prądzie przy prędkościach miejskich, ale też widać, że nie był to priorytet konstruktorów i najlepiej jest moim zdaniem tutaj po prostu jeździć bez zastanawiania się nad pracą układu. W takim stylu w Warszawie testowana Toyota zużywała mi średnio 5,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 5 litrów, na ekspresówkach było to 6,5 litra, a przy prędkościach autostradowych 8,5 litra. Widać zatem wyraźnie, że im szybciej się jedzie, tym bardziej duża benzyna musi brać na siebie ciężar napędzania auta bez etapów elektrycznych i przekłada się to na spalanie, ale podróżując do okolic 120 km na godzinę jest rozsądnie. Też ten pułap wyznaczyć można mówiąc o wyciszeniu, ponieważ przekraczając właśnie okolice 120 km na godzinę wyraźnie rośnie hałas. Nie od samego silnika, bo wtedy nie musi on pracować na przesadnie wysokich obrotach, ale ogólnie od kół czy szumów powietrza. Nowy RAV4 wypada pod tym kątem zauważalnie lepiej od poprzednika, ale wciąż jak na samochód tej klasy można by oczekiwać lepszego zachowania przy wysokich prędkościach. Mówię to jednak tylko pod kątem akustycznym, ponieważ do pewności prowadzenia testowanego modelu nie mam w takich warunkach zastrzeżeń. Oferuje on odpowiedni opór stawiany przez kierownicę i dobrą stabilność. Na ostrzejszych zakrętach samochód prowadzi się również ok. RAV4 wciąż nie ma w sobie jakichkolwiek sportowych aspiracji, ale jako auto, aby bezstresowo dotrzeć do celu, sprawdza się w sam raz. Producent umożliwił również teraz wybór indywidualnego trybu jazdy. Można tam dostarać tylko styl pracy silnika i układu kierowniczego, ale tyle w sumie mi wystarczało, bo decydując się na sportowe parametry kierownicy, trochę się ono usztywnia, co preferowałem, a zwyczajne ustawienia silnika są w tym aucie zdecydowanie wystarczające. Na liście ustawień nie ma co szukać bez względu na konfigurację, możliwości ingerowania w zawieszenie, ponieważ RAV4 adaptacyjnych amortyzatorów nie oferuje, jedynie w wersji GR Sport dostaje się je trochę usztywnione. W testowanym Executive znalazły się zwyczajne i są one rozsądnie zestrojone, to znaczy auto jest bardziej nastawione na miękkość i wygodę, ale przy zachowaniu odpowiedniej stabilności. Dodatkowo nawet w topowych odmianach w RAV4 dostaje się dosyć grube opony, które też trochę zmniejszają odczuwanie nierówności. Ogólnie styl prowadzenia testowanego modelu jest moim zdaniem udaną ewolucją tego, co było wcześniej. Miałem możliwość przekonać się o tym jakiś czas temu, jeżdżąc oboma generacjami trochę po torze i postęp jest widoczny. Jeśli chodzi o multimedia, to nowe RAV4 doczekało się dużych zmian. Mamy większy ekran, zamiast 10,5 cala jest teraz 12,9 cala oraz odświeżono programowanie. Ono może wyglądać podobnie ze względu chociażby na tą belkę z lewej strony do przełączania się po najważniejszych modułach, co jest wygodne, więc dobrze, że zostało, ale pojawiło się sporo usprawnień, na przykład ekran domowy teraz może być dzielony pomiędzy różne informacje, których nie ma jakoś bardzo dużo, no ale fakt, że można je sobie teraz tak aranżować, wypada zdecydowanie na plus. Mamy też łatwą możliwość włączenia asystenta prędkości ISA, czy też takie podręczne menu z różnymi przełącznikami. Całość działa szybko, ustawienia też są przejrzyście zaprojektowane z podziałem na kategorie. Ja nie miałem z tym problemów, aby to wszystko ogarnąć. Jest bezprzewodowa łączność z Android Auto i Apple CarPlay. Zatem, tak jak wcześniej, ten system odstawał trochę od współczesnych standardów, tak teraz już jest naprawdę ok. Częścią ekranu stał się też teraz panel klimatyzacji, ale nie mam z tym problemów, ponieważ po pierwsze sterowanie temperaturą, moim zdaniem kluczowa kwestia, pozostało na przyciskach, mamy też w ten sposób łatwe odparowywanie szyb, a tabelka wirtualna jest dobrze zaprojektowana, więc nie trzeba specjalnie się naklikać, aby zmienić kierunek nawiewu, czy jego siłę, tego typu ustawienia. Zatem oczywiście nie miałbym nic przeciwko, gdyby tutaj jakiś fizyczny pozostał, ale to, co dostajemy teraz, też daje radę. Zmian doczekało się również elektroniczne zegary, tak jak kiedyś można było modyfikować niezależnie zawartość lewej, prawej strony oraz środka. Teraz mamy bardziej tematyczne kompozycje z jedną tarczą albo z dwoma, może też wyświetlać mapę, co wypada podkreślić i pochwalić. Są tam wskazania z mapy Android Auto. Są też informacje z asystentów bezpieczeństwa, informacje o spalaniu. Z lewej strony można sobie modyfikować zawartość i trochę żałuję, że nie można tych informacji rozdzielić pomiędzy lewą i prawą stronę. Ta prawa jest na stałe
ustalona, ale nie jest to wciąż moim zdaniem trudne, aby się w tym połapać i znaleźć sobie odpowiednią kompozycję informacyjną, więc tej modyfikacji nie oceniam ani na plus, ani na minus. Poprzednie rozwiązanie miało swoje zalety, to też ma. Ważne, że to nowe też trzyma odpowiedni poziom. Sterowanie multimediami odbywa się z lewej strony kierownicy. Mamy dedykowany krzyżak, jest też przycisk wstecz. Poniżej są przyciski do obsługi multimediów, a z prawej strony dominuje aktywny tempomat. Bardzo wygodnie są te przyciski rozmieszczone, moim zdaniem trochę lepiej nawet i logiczniej niż w poprzedniej generacji. Brakuje mi tylko tego przełącznika głośności z możliwością wciskania, aby wyciszyć muzykę, ponieważ aby teraz to zrobić, trzeba sięgać do ekranu środkowego, a aż się prosi, aby ten przełącznik nie tylko można było wychylać góra-dół, ale też wciskać. Na tunelu środkowym mamy trochę zwykłych przycisków do sterowania chociażby asystentami parkowania czy trybami jazdy, więc pod tym kątem fajnie, że RAV4 zachowała swój bardziej taki tradycyjny charakter. Na tunelu środkowym mamy także dwa porty USB 45W do ładowania oraz dwie indukcyjne maty. Kolejne dwa USB, również w standardzie C, obecne są z tyłu. Cennik samochodu nie zmienił za bardzo swojej struktury względem poprzedniej generacji i wciąż mamy w nim 4 półki wyposażeniowe, 3 powiedzmy zwykłe, Comfort, Style, które kiedyś nazywało się Selection, Executive oraz GR Sport, które wprowadza poza usztywnionym zawieszeniem sportowy pakiet stylistyczny. Toyota pomieszała jednak trochę, jeśli chodzi o ilość dodatków w poszczególnych poziomach i na przykład Style zyskało wentylowane fotele, a w GR Sport i Executive w standardzie mamy audio firmy JBL, a kiedyś wymagało ono dopłaty. Ogólnie pod kątem wyposażenia jest trochę lepiej niż wcześniej, ale w dalszym ciągu, wybierając RAV4, trzeba opierać się o to, co przygotowała Toyota, ponieważ możliwości wyboru pojedynczych opcji zostały ograniczone do minimum. To znaczy, można dorzucić tylko szyberdach za 3000 zł oraz pakiet VIP do wersji Style, który za 7500 zł dodaje kamery 360 stopni, wyświetlacz head-up i dodatkowe czujniki związane z wykrywaniem innych pojazdów. I przyznam dobrze, że jeśli już tylko jeden pakiet przygotowała Toyota, to trafił on właśnie do Style, ponieważ tę odmianę uważam za najrozsądniejszą z całej palety. Bazowy komfort, startujący od 195 900 zł, też ma akceptowalny poziom wyposażenia bez rażących braków i jeździć się da, ale w Style dochodzi chociażby podgrzewanie foteli z wentylacją, podgrzewana też jest kierownica i przednia szyba, lepsze są materiały w kabinie, mamy też podwójną podłogę bagażnika i trochę jeszcze innych rzeczy i warto moim zdaniem do Style dopłacić, a wybierając pakiet VIP dostajesz już wtedy naprawdę solidnie doposażone auto. GR Sport jest propozycją dla osób stawiających bardziej na sportowy styl, a testowany Executive to już opcja dla tych, którzy po prostu chcą mieć w tym modelu wszystko i nie liczą się za bardzo z pieniędzmi. Osobiście jednak, myśląc o RAV4, zdecydowałbym się na Style, ponieważ z aktualnymi rabatami za około 200 000 zł można mieć auto, któremu już niczego zdroworozsądkowo z wyposażenia nie brakuje. Taki samochód można mieć także w leasingu operacyjnym za 2360 zł miesięcznie u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu wach do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty jest w opisie filmu. W każdej wersji RAV4 poza podstawową mamy dekoracyjne oświetlenie wnętrza. Podświetlone są przestrzenie nogi, tunel środkowy oraz obszar na prawo od ekranu środkowego. Podświetlenie jest dyskretne, rozproszone, nie można też modyfikować kolorystyki. W kamerze kiepsko to widać, ale gołym okiem trochę już tak i też trochę efektu to robi. Mamy biel również niezmienną na przyciskach i przełącznikach, co oznacza, że jest tutaj bardzo tak neutralnie i zwyczajnie, jeśli chodzi o styl, ale też czytelnie, tym bardziej, że nie ma braków w podświetleniu instrumentów pokładowych. Przednie światła Toyoty RAV4 oparte zostały o dwa rozdzielone segmenty o przyjemnym dla oka moim zdaniem wzorze i są wyraźnie inne niż w poprzedniej generacji. LEDowe paski służą także, gdy zajdzie potrzeba, za kierunkowskazy. W lusterkach kierunkowskazy prezentują się tak. Z tyłu mamy lampy z dużą ilością pionowych pasków, co wygląda ciekawie i ogólnie nowa generacja testowanej Toyoty ma znacznie nowocześniejszy projekt oświetlenia niż poprzednia, gdzie nawet z tyłu nie było LEDowych kierunkowskazów. Teraz są i ogólnie styl świateł RAV4 może się podobać.
Ograniczone do najbogatszej odmiany matrycowe światła LED mają za zadanie tak pionowo wycinać fragmenty wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców i aby zarazem maksymalizować doświetlanie pozostałych obszarów drogi. Ilość niezależnie wygaszanych stref jest w RAV4 dosyć mała jak na dzisiejsze standardy, to znaczy wystarczająca, aby światła spełniały swoje zadanie, ale gdy pojawiają się ostrzejsze zakręty, dostrzec można, że zostawiany ciemny margines wokół poprzedzającego nas samochodu jest wyraźny, bo przez ograniczoną ilość segmentów inaczej się nie da. Tak jak wspominałem, podczas normalnej jazdy nie jest to jednak jakiś realny problem. Gorzej sytuacja wygląda z wykrywaniem innych pojazdów, ponieważ LEDy w testowanej Toyocie, jak na mój gust, nieraz spóźniały się z tworzeniem świetlnego tunelu i o jakieś 2 sekundy szybciej powinny wygaszać środek. Zwłoka była zwłaszcza obecna, gdy inny samochód wyjeżdżał zza zakrętu i w otoczeniu były jakieś dodatkowe, słabsze źródła światła, jak odbijające się znaki drogowe czy latarnie w tle. Czasami wszystko było ok, ale jednak w wyraźnej części przypadków spóźnienie występowało. Do mocy świecenia nie mam zastrzeżeń, jest ona dobra i ogólnie matrycowe LEDy przydają się podczas jazdy po zmroku. Można je też łatwo w razie czego dezaktywować, wciskając lewą manetkę, ale swoim zaawansowaniem niestety odstają od konkurencji. Na tylnej kanapie, po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni, nad głową jest tak samo dobrze, a może nawet trochę lepiej, ponieważ nawet konkretnie się prostując, od podsufitki dzieli mnie taki margines bezpieczny. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak oraz została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanego modelu ma pojemność 514 litrów do linii rolety albo 749 do linii dachu, bez względu na to, czy wybierze się przednią napędówkę, czy wariant z napędem na 4 koła. Parametry te są takie same. W kufrze dostajemy niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór oraz całkiem regularne kształty. Na lewej ściance w testowanej wersji przestrzeń zajmuje element systemu audio firmy JBL, a z prawej strony mamy złącze 12V oraz kieszeń w nadkolu. Pod podłogą można mieć taką akcesoryjną gumową matę, ale gdy już się podniesie tą właściwą podłogę, to jest jeszcze trochę przestrzeni. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się płaską podłogę bez żadnego uskoku. Podsumowując, nowa Toyota RAV4 nie zmieniła swojego ogólnego charakteru, ale została odczuwalnie dopracowana, bo czy to multimedia, czy sposób prowadzenia wypadają lepiej niż wcześniej. A ponieważ już poprzednia generacja była dobrym pod kątem zdroworozsądkowym samochodem, to nowa dostarcza jeszcze więcej argumentów, aby się nią zainteresować. Osobiście tylko preferowałbym patrzeć w niższe strefy cennika w przypadku tego samochodu, bo wersja Style czy nawet Comfort dają w tym modelu radę, a jednak mniej wtedy wchodzi się na terytorium cenowe np. Lexusa niż w przypadku testowanego Executive. I to wszystko, co przygotowałem o nowym RAV4. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.